Witajcie poszukiwacze, ja jestem Burial i zapraszam Was na kolejny odcinek z gameplaya gry Call of Cthulhu. Dzisiaj po wydostaniu się z Instytutu Riverside będziemy kontynuować nasze śledztwo w sprawie tajemniczej śmierci, być może domniemanej malarki Sary Hawkins. Zapraszam. Rozdział 6. Ogród rezydencji Hawkinsów. Pierce obudził się w zakładzie psychiatrycznym w piwnicy Instytutu Riverside. Spotkał dr Colden, przyjaciółkę Bradley'a, która pomogła detektywowi uciec. Przemierzając korytarze placówki zarządzanej przez doktora Fullera, Pierce zdołał porozmawiać z człowiekiem nazywającym się Francisa Sanders. Na krótko przed tym, jak zginął na oczach detektywa, mężczyzna ten twierdził, że przyczyną jego cierpienia jest Sarah Hawkins. W końcu Pierce opuścił przeklęty budynek w towarzystwie Bradley'a i dr Colden. Połączeni nieszczęściem towarzysze postanowili skryć się w rezydencji Hawkinsów. Who goes there? That nightmare again. I need a drink. Instynkt alkoholika się odezwał. Rezydencja Hawkinsów. Pierce. 6 punktów mam do dyspozycji. O, bardzo fajnie. Ja bym tutaj jednak szedł w tę dociekliwość. Tu 4. Tu instynkt. To jest na 4. Siła. No dobra. Dobiję tutaj do końca. Tu już jestem na maksa, więc dalej nie będę tutaj już miał później żadnych wątpliwości. Co do tego będzie trzeba wybrać kolejny element do rozwoju postaci. I teraz tak. Poprzednio, gdy byliśmy tutaj w rezydencji... No. Nie, już zamknięte. I want to know what Bradley and Dr. Colden have to say about all this. To schodzimy na dół do Bradley'a i dr Colden. Już tam kątem oka ich widziałem, ale jeszcze sobie poniucham naokoło. O właśnie, dobrze. Did I sleep long? The day is only starting. It's fine. Do Bradley'a, co masz do powiedzenia? Martwy kolego, co ci się stało? Tak właśnie w Riverside, w tej sali takiej z tym dziwnym fotelem i tak dalej, znaleźliśmy zakrwawioną odznakę i tutaj to mnie intryguje tak naprawdę. How's our fugitive? Dr. Fuller hasn't reported your disappearance to the force, but that'll come soon. Bradley? Who else would it be? Mr. Pierce, are you all right? You look like you saw a ghost. There are things I can't explain. Tell us. What happened? No właśnie, nie mogę użyć tej sekcji, ponieważ mój okultyzm jest na słabym poziomie. Trzeba poszukać jakichś książek okultystycznych, prawda? Porozmawiaj z Bradley'em. Widział pan, że Charles żyje? What I'm sure of now is that the Hawkins case isn't just an accident. And what brings you to that conclusion? The fact that Charles Hawkins survived the fire. I don't understand. Mr. Hawkins was buried. That's what he would have you believe. I have a hard time believing you. You were there, Bradley. You even opened fire on him. I'd remember that. Why would he fake his own death? Do you think he covered up his wife's murder? That's possible. It seems hard to swallow. Don't you have anything more concrete, Pierce? Znalazłem to. I found a Darkwater PD badge. Lost a colleague recently? What the... Bradley. Ethan?
I'm all right. I just had a... It's gone. You're sure? If it's important, it'll come back. But I can't explain why Dr. Fuller would have that badge. The man's a danger, believe me. What can we do, Pierce? No dobrze, czyli no dobrze tutaj wywnioskowałem. Ta odznaka jest dosyć istotna. Pamięć ci chyba szwankuje. Bradley, what do you remember? I don't understand your question. The night we went into the Hawkins mansion. You don't seem to remember the tunnels and what occurred there. No memory of going down any tunnel. No, we were in the manor, then, Then what? The rest is quite blurry. I don't recall how I came back home. And then? I went to visit you at the hospital and called on Marie's help to get you released. And you don't remember the events of the tunnel? I don't. Let's talk about something else. No dobrze. Dobrze, to się już... to też jest nieaktualne. To było. Pan i doktor Colden. I heard you talking earlier. Why am I not surprised? I get the impression you two don't get along. Intrusive and not very clever. Anyway, let's get back to the business at hand. Wróćmy. Chyba jestem na tropie. I met a Francis Sanders. Do you know him? Of course, he's a patient. Or was. I haven't seen him since Dr. Fuller had him transferred to the basement. He knew Sarah Hawkins, and that's what killed him. What? How did he die? I'm not sure I can explain it. Tell me how Mr. Sanders died. Nazwał go tułaczem. I didn't see what, but something was there with us. Of what do you speak? Sanders said it was Sarah Hawkins' visitor. He spoke of it like a living being. Sarah Hawkins? Have I missed something here? This makes no sense. I don't see how it can help crack the Hawkins case. You really think she's involved? How could she have murdered Mr. Sanders? Francis Sanders mentioned Mrs. Hawkins just before dying. It's no coincidence. You know, Francis Sanders was a well-known art collector. I guess you can still pay a visit to his wife, Irene Sanders. An art collector, you say? That's probably how they met. If you plan on having dinner at the Sanders household, please spare the widow the tale of her late husband's suffering. I don't agree. She deserves the truth. But that truth may be biased. We don't know the bottom of it. Lepiej stawić czoło prawdzie. He's right. We can't ignore the truth. But it could drive her mad. Better madness than ignorance. Very well. I'll go to see Francis's widow. Perhaps I'll find a link between her husband's death and Sarah Hawkins. Don't end up in the hospital this time. I'll do my best. Ogólnie ciekawe, że ta informacja o tym, że to wpłynie, ta decyzja, którą podjąłem, czy powiedzieć wdowie Sanders o okolicznościach śmierci Francisa, że to wpłynie na moje losy, na fabułę, że otrzymałem już po wyborze, a że nie zostało to zasygnalizowane wcześniej. To ciekawe. Dobra. The other night's events are still confused in my head. Dobra, porozmawiaj z wdową Sanders, ale jeszcze tutaj popatrzmy, bo tu jest dużo książek. Ja cały czas mam nadzieję, no tam wygląda, no chociaż, no dobra, no nie, okultyzm można podnieść sobie i medycynę tylko czytając książki, więc jeżeli tam była kwestia dialogowa, która wymagała jakiegoś większego poziomu tego okultyzmu, no to znaczy, że być może coś przegapiłem, tak? Nie pijmy. Ja wiem, że powiedział, że potrzebuje drinka, ale nie chcę pić. Gdzie tu mogę, czy tu gdzieś znajdę jakąś książkę, czy to wszystko już coś
To, co sprawdziliśmy wcześniej tutaj, będąc razem z Bradleyem w rozdziale chyba 3. The other night's events are still confused in On my nic nie head. pamięta, tu jakaś figurka dziwna z jakimś pociętą twarzą. Dobra, to pewnie trzeba pójść do drzwi i udamy się do wdowy po Francisie Sandersie. Rozdział 6. Rezydencja Sandersa. Pierce, Colden i Bradley postanowili wspólnie zbadać sprawę Sarah Hawkins. Mają nową poszlakę, kolekcjonera sztuki i przyjaciela malarki, nazywającego się Francis Sanders, który zginął na oczach Pierce'a. Detektyw udaje się do jego domu, aby z wdową po mężczyźnie porozmawiać o tułaczu, o którym ten nieszczęśnik wspomniał tuż przed śmiercią. What can I do for you, sir? Mrs. Sanders, I'm a private detective. We must talk about your husband and his ties to Sarah Hawkins. Can I come in? You may. However, before we go any further, please know that my husband died yesterday. That is precisely what brings me here. Well, well, look who's here. You know each other. Our paths crossed, briefly. The brave detective has a talent for sticking his nose into my business. I bump into her every time I'm investigating someone's death. It's a small island, detective. My island. It's better that it's you bumping into me. You're investigating Francis' death. Why? Who hired you? I spoke to Francis before he died. His story suggests a link to a case I'm working on. Well, since this business has got nothing to do with me, I'll be in your husband's office, Irene. We'll carry on later. Very well, Miss Baker. This way, Mr. Pierce. And do make yourself comfortable. It would seem that you have much to tell me. May I inquire as to when you had the opportunity to talk to my husband? Yesterday, I met him at the hospital. He spoke to me about Sarah Hawkins. Oh, of course he spoke to you about her. That's all he talked about. Sarah Hawkins and her paintings. Please forgive my tone. The fact is that I have not been allowed to see him since he was interned. You, on the other hand, a perfect stranger, were able to see him and even talk with him the day he died. How was he? Were you present when he had this attack? What happened? No może najpierw dobrze pani to znosi, zanim walniemy z grubej rury. I expected to find you more grief-stricken than this by the death of your husband. I do not like the tone of your allusion, sir. I had long months to weep every tear in my body, and to accept, if not my fate, at least that of my husband. And so I'm sorry to disappoint you if you're expecting more hysteria and grieving widow in my voice. Rest assured, however, my anger is real. I need to understand. How could this happen? In a reputed institute? And right before your eyes? Did you not do anything to help him? No powiedzmy, że pójdziemy w kierunku tutaj Fullera. Prawdziwym winowajcą jest Fuller. So ask Fuller, he's the eminent doctor. But I would caution you, you'll find his treatments more terrifying than the illnesses he sets out to cure. That churl no longer takes the trouble to receive me. He sends his secretary to tell me that I cannot see Francis. Me, his own widow. He must think that I am a terrible wife for having abandoned him in such a way. But I only wanted what was best for him.
I'm not here to condemn you, Mrs. Sanders. Oh, I'm tired, Mr. Pierce. I would be grateful if you could tell me what you expect of me, and then leave. Co Kat tutaj robi? May I ask you what Miss Baker is doing here? How do you know her? My business with Miss Baker is private, Mr. Pierce. But you do know what kind of business Miss Baker is in, don't you? I am no fool. Please believe that much, at least. Skąd zna pani Sarah Hawkins? How did you come to meet Sarah Hawkins? We were the wealthiest and most influential families on Darkwater. Of course we would know each other. And when Charles returned from Europe with his sweet little artist, she and her sinister paintings were destined to catch my husband's eye. He bought many of her works over the last 5 years. They adorn his macabre gallery. No i w końcu tutaj. Czy opowiadał pani o tułaczu? Did your husband talk to you about Sarah Hawkins' visitor? A shambler, to use his precise terms. Well, you can imagine that's all he talked about. It's exhibited at the center of the gallery. No better place for the painting that endowed him with the privilege of such a shameful and miserable end to his life. Hold on. The Shambler is a painting by Sarah Hawkins. Who else to paint such horrors? Take a look for yourself, if you feel so inclined. It is my only lead at this stage. I suppose I have nothing to lose. Then you have paid no heed. For my part, I refuse to set foot in that gallery again. But if you're so eager to see it... Thank you, Mrs. Sanders. I won't be long. Tak, to ciekawe. Mówi, że nie mam nic do stracenia. Poza zdrowym rozsądkiem chyba. The day the Shambler came into the Sanders' lives. O. Czyli będzie wskazówka, jak to wyglądało przy zrobieniu zdjęcia, tak? A house of artists. Czemu nie mogę akcji zrobić żadnej? A house of artists. No, a tu? O, jest. Kurczę, a teraz nie mogę. Nie pozwala mi sfokusować. O, teraz. Francis Sanders and Sarah Hawkins were close. Friends, even? No dobrze. Tu nie mogę wyjść. Czy tutaj coś jeszcze w takim razie zostało? Bo tu też mi nie pozwoli wyjść. To może jeszcze gdzieś coś leży. Gdzieś niżej. No, trzeba będzie w ten instynkt zainwestować do znajdowania przedmiotów ukrytych. A house of artists. A, tu jest. Sanders' accession register. He wrote beside the Shambler. Finally. What did Sarah Hawkins fear so much that she didn't want to sell the painting? No, czy to już wszystko tutaj, co było do A house of odebrania? artists. Czy może coś jeszcze się znajdzie? Jakaś książka by się przydała. Coś o okultyzmie najlepiej. Tu, a, jest. O, jest właśnie, obraz. Właśnie. He finally won. Was Sanders aware of his imminent doom? Sara nie patrzy. Znaczy nie, żona nie patrzy, a Sara
Dobrze, zobaczymy tutaj. Was she jealous of Sarah Hawkins? She didn't want Sanders to have the painting. She must have felt devastated. No dobrze. To teraz okultyzm. The Shambler. I need to see it. Brzmi na dobry pomysł, prawda? Did she really care for him after all? Szanowna pani, potwierdzam otrzymanie listu, w którym domaga się pani wydania ciała zmarłego męża. Z przykrością muszę poinformować, że nie wyrażam na to zgody. W momencie przyjęcia męża na oddział zamknięty podpisała pani dokumenty, na mocy których mogę zrobić z ciałem to, co uznam za stosowne. Dołączam najgłębsze wyrazy współczucia, Thomas Fuller. Pseudonim Drań. No muszę przyznać, że pomysł na to, żeby pójść zobaczyć tego tułacza, ten obraz w momencie, kiedy zobaczyliśmy przed chwilą ten przerywnik, brzmi to dobry pomysł. O, jest medycyna. Drugi tom, dobrze. To wtedy się nie podświetliły wszystkie rzeczy do podniesienia. Może teraz coś jeszcze tutaj znajdę, ale już nic nie widzę. Więc skorzystam z pozwolenia gospodyni domu i pójdę poszperać dalej. Patrzymy sobie na obrazy. Let's see what this cylinder has to say once it's inserted in a phonograph. Okej, czyli tu będzie jakieś nagranie, tak? Fonograf jest tutaj. Dobrze, posłuchajmy. Irene, I made a mistake. I fear that it might be too late for me. Nobody should enter, except to burn everything. I never had the courage. Pay somebody to do it. He's inside my head. I see him behind my eyelids each time I shut my eyes. Czyli to zostało nagrane gdzieś tutaj, bo słuchać ten fortepian w tle. Forgive me. That accursed gallery. Those accursed Kurczę, paintings. That accursed Sarah. nie jestem dobry z muzyki. Nie wiem, czy potrafiłbym odegrać. Może tu trzeba byłoby odegrać tę muzykę, którą słyszeliśmy w tle, ale to ja z moim uchem, na które nadepnął słoń, no nie ma najmniejszej na to szansy. Zobaczmy inne obrazy. Tu były drzwi. Te zamknięte. Wszystko pozamykane na 4 spusty. Jakaś walizka, wygląda tak jak walizka. Nie, tu jest wdowa. Dobra, tu mam zwiedzone, to idę na drugą stronę domu. Kontynuujemy sobie zwiedzanie. O, jest Cat Baker. Ale najpierw I could use one of those. zdobyto tabletki nasenne. Komu je dosypiemy? Strange. For months, Sarah Hawkins refused to part with her painting, to finally give it away for nothing. Drogi Francisie, błagam cię, abyś porzucił wszelkie nadzieje, że kiedykolwiek staniesz się posiadaczem tego przeklętego obrazu. Jeżeli nasza przyjaźń coś dla ciebie znaczy, proszę, abyś oszczędził mi poczucia winy. Nie mogę stać się architektem twojego upadku. Błagam cię, mój przyjacielu, abyś zapomniał o tułaczu. Oddana przyjaciółka Sarah Hawkins.
Znaczy jednak łączyła przyjaźń, ale jednak okazało się, że ta jego obsesja na punkcie tego obrazu zwyciężyła w końcu. An old diary. W tej części szerzej opisana jest społeczność wielebnego Łajkuda. Jego żona wyraża swoje obawy związane z dziwnymi snami, jakie członkowie kongregacji mają od czasu przybycia na wyspę. Niektórzy z jej mężem włącznie opowiadają o wizjach boskiego posłańca. Kobieta boi się, że społeczność podzieli los zaginionego plemienia. O. Klucz do galerii Sandersa. Dobrze. Książka. Dysertacja na temat kwestii anatomicznej. Medycyna. Brawo. A tutaj? Nie czytaj książki, przeczytaj książkę. No, czytam. To wpłynie na twoje losy. Malleus Bestiarium. Swoista encyklopedia nieznanych i monstrualnych stworzeń. Zaczynam wierzyć, że one naprawdę istnieją. Zrobiłem postępy w okultyzmie, ale coś mi się wydaje, tak? Właśnie, to chyba poczytalność mi tutaj będzie spadała, jak będę na siłę chciał okultyzm podnieść, więc myślę, że może chociaż do 3. poziomu to by wypadało. I mam 1 punkt, 4, 6, dobrze, zobaczmy ile po tym rozdziale będzie punktów do rozdysponowania. Dobra, to były drzwi, te, którymi przeszedłem. Tu już nic nie ma, to o, dobrze, porozmawiam teraz z Kat w takim razie. That's twice you've stepped on my toes, Detective. Try not to make a habit of it. I've got a lot of bad habits. Some can be more fatal than others. What have you come looking for in this gallery? Nie twój interes. It's got nothing to do with you, Baker. At least I hope not. Bravado. And a threat. In the same sentence. I appreciate the effort, Detective. But watch your tongue. A ty co tutaj robisz? And you? What brings you to the Sanders home? What I know does not concern you, Detective. Nalegam. Must I ask good Officer Bradley? I had the impression that the chemistry wasn't that great between the two of you. Is that all you've got, Detective? I was invited here by Irene herself. It's got nothing to do with the police. As for your Bradley, it's me who gave him his scar. And try that kind of approach on me again, and I promise you, your face will be far more repulsive than his. All's fair in love and war, I suppose? No dobrze, czyli nasze przypuszczenia, że to ona Not now, poszerzyła uśmiech I'd like to read Bradleyowi, this without some snoop looking były over my shoulder. słuszne. Dobra, czy to jest galeria? Tak, klucz się pokazuje, więc wchodzimy do galerii. Tu jest szafa, w której się możemy schować, tak? Dobrze, czyli na razie mnie to nie interesuje. Na razie zobaczmy, co mamy tutaj. Jakieś dziwne tabliczki z tym pogańskim, pradawnym językiem. Obrazy. Dobry komentarz, taki rzeczowy. These artifacts date from pre-Columbian times. No dobrze. Pójdźmy do następnej sali. O kurde, niezłą miał galerię w tej swojej. The man transformed an entire wing of his manor into an art gallery. Tam weszło.
The public entrance to the gallery. Okej. Tam jest tułacz, ale najpierw bym chciał jeszcze całą galerię, bo boję się, że będzie tak jak w niektórych momentach, że pójście w kierunku fabularnym tak przeskakuje i nie można już zwiedzić. Why was he so interested in old weapons? Cały czas to pismo i te tabliczki tutaj się pokazują. Dziwny, wielki robal. O, tam coś leży. O, lampę, naftę sobie uzupełniłem. Ciekawe, no, znaczy ciekawe i fajnie. To idziemy w stronę tego, co musimy zobaczyć, a nie powinniśmy w ogóle na to patrzeć. Może lepiej byłoby to podpalić. O, jakaś karteczka. Is this dagger part of Sanders' collection, or was he seeking to acquire it? Choć był pozbawiony niewątpliwego talentu Sarah Hawkins, Sanders narysował ten sztylet z najdrobniejszymi szczegółami. Strażnik trzyma dziwny, ezoteryczny symbol, regularnie pojawiający się w jego korespondencji z Sarah. No, powiem tak, czy jesteśmy na to gotowi? Gdzie nas przeniesie? What the hell was that? Trzeba znaleźć. Na pewno tutaj kluczowe będą te sztylety, bo teraz tutaj się paliło, że można je wziąć. Damn, maybe I Tu can są use this klucze dagger. 3 skręcone ze sobą, ale przetestuję. To był ten hałas. Podejrzewam, że on tu może przyjść, więc o właśnie. Chwila oddechu. No właśnie, nie mam w ekwipunku tego. Kurczę, tam miał... To mógł być nie ten. Takie 2 skręcone kości. Uspokójmy tutaj całą sytuację. No, tego potwora raczej nie załatwimy. Znaczy tułacza. Wiemy, jak się nazywa. Próbuję do obrazu dojść. To może coś jak w portrecie Doriana Greya, czy coś takiego? On właśnie tam stoi przy obrazie. Znowu tu przyjdzie.
Kurczę, no wygląda podobnie. On tu jest za blisko. Cały czas się obawiam, że to nie jest jednak ten sztylet, który na tyle czasu tutaj schodzi, no. Kurczę, na rysunku tam są 2 te kości, tutaj tak jakby były 3, ale no chcę dać szansę. Aha. On idzie w moją stronę, gdy ja na niego patrzę. Czyli najlepiej jest na niego chyba nie patrzeć. Bo jak na niego spojrzę, to on od razu zaczyna się w moją stronę kierować. Jakbym go zwabił w to miejsce, a pobiegł... Dobra, a ja teraz biegnę tutaj. Nie patrzę na niego. O kurde, o kurde, o kurde, o kurde, o kurde, o kurde. Albo gdzie nas porwie. What the hell was that? Idziemy w kucki, żeby nie usłyszał. I zaraz zobaczę, gdzie tutaj te sztylety są. Tak jest, 2 kości splecione. Nie, 3. Nie. O. This dagger looks Ucz different. się. O, nawet powiedział. Nawet powiedział coś. Czy tutaj pokaże mi, że mam jakiś ekwipunek, czy coś? Nie, nie pokazuje. To niedobrze. Teraz, o właśnie tutaj jest, dobrze. To teraz tak, że muszę wiedzieć, w którym stronę on wyjdzie z tego pomieszczenia. Wychodź. Dobra, spróbujmy. Czyli wracam tę samą stronę, tą samą drogą. No wygląda na 2 kości. Nie patrzeć w stronę tego, co nie powinno być zobaczone.
To tak trochę jak w Harrym Potterze, tak? Powinno się wymieniać imienia, tutaj nie powinno się patrzeć jednak. Tu jest punkt akcji. Zobaczmy. Ciąga go z powrotem. O nie, 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 nie. Tnij. Tnij. No masz ten... Sarah Hawkins, jakich farb ty używałaś? What's the matter with you? Już myślałem, że utnie sobie rękę i zamontujemy tam piłę mechaniczną. You sure you won't be needing that hand? You're losing it, Detective. At this rate, you're right. The bottle will get you before I do. You didn't see anything. I saw you within an inch of putting a dagger through your forearm. Did I miss something more interesting? No dobra, pojedźmy w tym. Niech i tak nie ma za wariata, więc czemu nie? I was attacked by a creature. I pushed it back, I think. I think so too. Wiedziałaś o potworze? You knew. You knew about the beast. What are you talking about? Think yourself lucky that I saved your hand, even if it was to save my goods. You mean me? Don't flatter yourself, sweetheart. I'm talking about the contents of this gallery. And by the way, where do you think you're going with that dagger? It saved my life. It's an extraordinary dagger. You should talk to Algernon Drake. He's an antique dealer here on Darkwater. He'll tell you all about it. From what I saw in the ledgers, it was him who sold it to Sanders. I mówisz mi to całkiem za darmo? It's not your style to give me free information like that. Take it as payment for being my canary. A simple trade-off. Now go see your antique seller. I've still got things to settle with Irene. To następny trop naszej układanki. Drake. Po tym emocjonującym, pełnym napięcia rozdziale żegna się z wami Burial i jednocześnie serdecznie zapraszam na kolejne odcinki z gameplaya gry Call of Cthulhu.